Jiangjiajie. Numer 1 w Chinach. Jiangjiajie. Dziś zabieramy Was w jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, do Jiangjiajie National Forest Park w prowincji Hunan w Chinach. To właśnie tutaj znajdują się słynne Góry Awatara. Jest krótka kolejka do windy. To miejsce przyciąga ludzi z całego świata i nic dziwnego. Gdy tu przyjechaliśmy, również trafiliśmy na prawdziwe tłumy turystów. Zanim jednak weszliśmy do parku, musieliśmy przejść przez nowoczesny system rozpoznawania twarzy. Wystarczyło zeskanować twarz przy bramkach, a system automatycznie dopasowywał nasze bilety. Autobusem dojechaliśmy do miejsca, gdzie znajduje się słynna winda Bailong. To najwyższa zewnętrzna winda na świecie. Ma ponad 326 metrów wysokości i w zaledwie 2 minuty wynosi turystów na sam szczyt gór. Jazda nią to niezapomniane przeżycie. W szklanej kabinie można podziwiać przepiękne widoki. Do parku dotarliśmy wczesnym rankiem, kiedy nad górami unosiła się jeszcze mgła. Widok był niesamowity. Mgła delikatnie otulała szczyty, tworząc bajkową, wręcz mistyczną atmosferę. Już od pierwszych chwil byliśmy zachwyceni tym miejscem. Te monumentalne, pionowe skały robią ogromne wrażenie. Każdy krok odsłaniał kolejne cuda natury, jakbyśmy spacerowali po żywym obrazie. Miałam też okazję ubrać się w tradycyjny chiński strój i zrobić sobie zdjęcie z widokiem na góry. Z każdym krokiem widoki stawały się coraz piękniejsze. Te góry naprawdę nas oczarowały. To właśnie dla nich przyjechaliśmy do Chin. Zobaczenie Jiangjiajie było naszym największym marzeniem. Szczególnie zachwyciła nas jedna z najsłynniejszych skał, Hallelujah Mountain. To właśnie ona była wzorem dla unoszących się gór z filmu Avatar. Patrząc na nią, trudno uwierzyć, że to dzieło natury wygląda, jakby naprawdę lewitowała nad ziemią. Góry Jiangjiajie powstały ponad 300 milionów lat temu. Są zbudowane z piaskowca kwarcowego, a ich niezwykły kształt to efekt długotrwałej erozji, deszczu i wiatru. W sumie na terenie parku znajduje się ponad 3000 pionowych formacji skalnych, które sięgają nawet 200 metrów wysokości. W dalszej części trasy dotarliśmy do naturalnego mostu, który łączy dwie góry i ma ogromną przepaść pod spodem. Przechodząc nad nim, czuliśmy się jak na granicy nieba i ziemi. Na barierkach mostu ludzie wiążą czerwone wstążeczki, symbol szczęścia, miłości i spełnienia marzeń. Chińczycy wierzą, że jeśli zawiążesz taką wstążkę, twoje życzenie się spełni.
Nie mogliśmy oderwać oczu od tych niezwykłych gór. Każdy szczyt wydawał się inny, jakby natura malowała je osobno pędzlem z mgły i światła. Krajobraz był tak bajkowy, że trudno było uwierzyć, że naprawdę tam stoimy. Wszystko wyglądało jak sen. Czuliśmy ogromny zachwyt, wdzięczność i wzruszenie, że możemy zobaczyć na własne oczy jedno z najpiękniejszych miejsc na naszej planecie. Pod koniec dnia musieliśmy odstać w bardzo długiej kolejce, najpierw do windy, potem do autobusu. Ale nawet to nie było w stanie zepsuć naszych wrażeń. Park zwiedzaliśmy przez 2 dni, a bilet, który kupiliśmy, jest ważny 4 dni. Cena biletu to około 300 juanów, czyli 150 zł. Drugiego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie od innego wejścia. Tym razem wjechaliśmy bardzo długą kolejką linową na górę, skąd rozpościerały się niesamowite panoramy. Spacerowaliśmy pięknymi trasami i schodami, odwiedzając kolejne punkty widokowe. Na szczycie znajdowały się dobrze zorganizowane punkty gastronomiczne i co ciekawe, widzieliśmy, jak ogromny dron dostarczał tam paczki z jedzeniem. Byliśmy naprawdę pod wrażeniem, jak nowoczesność łączy się tu z naturą. Dla osób, które nie mogły wejść na wyższe partie gór, przygotowano specjalne lektyki. Tragarze wnoszą turystów na krzesłach zamocowanych na kijach. To wyglądało niesamowicie, jak żywa scena z dawnych czasów. Trafiła nam się też świetna pogoda. Było gorąco, ale nasz mały wiatraczek naprawdę uratował sytuację. 37 na termometrze pokazuje, ma być 38. Leje się z nas. To jest życie. Dziangdziadzie to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Spełniliśmy tu swoje marzenie. Świat jest naprawdę piękny, a to miejsce pokazuje, jak niesamowite rzeczy potrafi stworzyć natura. W górach Awatara żyje wiele niezwykłych gatunków zwierząt. Można tu spotkać małpy, makaki tybetańskie, które swobodnie skaczą po skałach i drzewach, a także rzadkie gatunki ptaków, sarny, dziki, pandy rude i chińskie salamandry olbrzymie, największe płazy na świecie. Nuda. Mało turystów. Chyba też se wskoczę na linię i podyndam. A to, kurde, coś dziwnego pani idzie, a za nią jedzie jej samochodzik i ją śledzi. Chcielibyśmy to pokazać. Jedziemy teraz z góry Awatara już chyba od 15 minut. Droga jest bardzo, nie wiem czy widać jakąś przepaść, ale chcemy pokazać ilość autobusów, która zwozi ludzi z góry. One cały czas po prostu wracają i zwożą te ludzi.
Mieszkaliśmy w miejscowości Wulingyuan, niedaleko wejścia do parku, w przepięknym hotelu. Chcielibyśmy go serdecznie polecić. Nie tylko ze względu na komfort, ale też na niezwykle uprzejmą obsługę. 2 młodych mężczyzn, którzy tam pracowali, pomogli nam kupić bilety do parku. Zawsze byli uśmiechnięci i chętni do pomocy. Dzięki nim czuliśmy się jak w domu. Samo miasteczko Wulingyuan było bardzo urokliwe. W tle widać było góry, a niedaleko naszego hotelu płynęła rzeka, nad którą każdego dnia spotykali się mieszkańcy. Dzieci bawiły się w wodzie, a po dużych kamieniach można było przejść na drugą stronę. Jakiś przyjaciel za to muszę, widziałaś? Wieczorami miasteczko ożywało, wszędzie pełno było straganów z pamiątkami i pysznym jedzeniem. My trafiliśmy w miejsce, gdzie znajdował się teatr, a wokół niego budynki wyglądały jak z bajki. Typowo chińska architektura, kolorowe lampiony, muzyka i niesamowity klimat. Zobaczyliśmy ludzi tańczących, śmiejących się, spędzających wspólnie czas. Ta ich radość, jedność i pozytywna energia naprawdę nas zachwyciła. Na koniec trudno nam było się rozstać z tym miejscem. Dla nas Dziangdziadzie to najpiękniejsze miejsce w całych Chinach i jedno z tych, które zostają w sercu na zawsze. Jeśli marzycie o miejscu, które wygląda jak z innego świata, to właśnie tu powinniście przyjechać.
Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych podróży. Do zobaczenia w następnym filmie.